Witajcie. Jeżeli obserwujecie mnie troszeczkę dłużej, to pewnie widzieliście taki filmik, jak pokazywałam pierwszą pryzmę, pierwszą na tym kanale, nie moją w życiu ułożoną, i jak na niej super rosły rośliny. Wtedy bardzo późno wysadzałam sadzonki, po miesiącu już dały mi plon. Mówimy o cukiniach, kukurydze bardzo szybko zawiązały też kolby. Generalnie takie pryzmy to jest super sprawa, bo tam jest bardzo dużo substancji odżywczych, są ciepłe, grzeją nóżki roślinom, korzenie, prawda? I pomagają im w bardzo szybkim starcie, wzroście i później jest tam świetny plon. Pokażę Wam teraz, jak ja taką pryzmę będę porządkować, wykorzystywać kompost, który się na niej utworzył. No i zapraszam. Zobaczcie, jak to wygląda. Będę zbierać tutaj resztki plonu jeszcze. Mogłoby sobie to wszystko rosnąć, bo jakiś plon jeszcze mi dają te rośliny, natomiast potrzebuję miejsca, żebym mogła sobie już usypywać znowu nową materię i żeby mógł się tworzyć gdzieś kompost. W kompostownikach tak dobrze się to nie przerabia jak na takich pryzmach. Także zapraszam, a ja idę działać. Popatrzcie, ja tutaj mam sporo różnych roślin, które po prostu będę wyrywać i odrzucać tak na wierzch na razie. Niech one sobie już usychają, umierają. Mam tu też pomidory, samosiejkę. To jest fajna odmiana, nie wiem czy znacie, macie, Coyote, dziki pomidor. On w ogóle u mnie nie choruje. Jeżeli złapie zarazę, to w zasadzie dalej sobie plonuje i rośnie. Także polecam, bardzo fajna odmiana. Słodziutkie, pyszne, z delikatną skórką. Zażarłam łodygą. Dobra. I to wszystko usuwam. Wyrywam i układam. Tu mi urosły takie cukinie. Miały iść po potyczce, ale wyjechałam na urlop, no i się okazało, że tyczka się złamała. Nie wszystkie odmiany się do tego nadają. I takie cukinie były dwie koło siebie. Tu jest druga. Naraz Wam nie pokażę, bo aż tak silna nie jestem. Opa. I to też wyrywam i leci tu. A popatrzcie, co jest pod spodem po takim sezonie. Tak to wygląda. Ja sobie to potem przemieszam wszystko. Na razie powyrywam. Będę układać na miejsca. O, patrzcie. Jedna z, w cudzysłowie, rukoli. Dwurząd. Bardzo pyszne. To najczęściej jest chyba w marketach jako rukola sprzedawana. Pychota. Dzika roślina, wieloletnia. Ta część nadziemna zamiera przez zimę, usycha, a od wiosny znowu sobie wschodzi. Także to jest wieloletnie. A taka druga, potem Wam pokażę, to jest jednoroczna roślina, którą raczej chyba tego w sklepach, mi się wydaje, tak często nie sprzedają. Ma większe listki, fajne. I ona w zimie daje mi tutaj plon i ja sobie tą drugą zbieram w zimie. O, tu jeszcze jakaś cukinia. Widzicie, cały czas coś tu można znaleźć. Opa, kolejne. Tu jeszcze taka młodziutka fajna. Oj, patrzcie, czosnek. Zostały jakieś. A nie, to z nasionek wysiało się, popatrzcie. Takie maleńkie cebulki. Ja je porozsadzam i za rok mi dadzą normalne główki. A teraz muszę sobie zjeść taki szczypior. Pycha. Ja tu głodna nie chodzę.
Mam pełno samosiejek, jeszcze różnych piechunek, ale to wszystko też usuwam, bo już po prostu nie chce mi się tu trzymać. Mam w innych miejscach, a tu niech się już robi porządek. O. Tu jeszcze jest fajna cukinia. Popatrzcie. Znaki jesieni. Zimowit. Zimowit, bo zimę wita. Tu jakieś miechunki, ale to już odpuszczam je. Za późno były posadzone. Szkoda czasu. Op. Tu mam jeszcze miechunkę pomidorową. Ona by sobie jeszcze dojrzała. Dużo owoców by mi dała, ale też ich mam dużo. W innych miejscach odpuszczam. Mam tu też trochę takich roślin okrywowych, typu kurdybanek, jakieś tam inne ozdobne. I one też są fajną masą zieloną. Pozrywam z wierzchu i niech sobie będą. O, a tutaj zobaczcie, czarci pazur. Pozrywam te owoce z nasionkami. One jak wyschną, to już powinny mieć dojrzałe nasiona. A reszta na pryzmę, żeby mi się to też nie rozsiewało niepotrzebnie, tu gdzie nie będę chciała. I hop. Kolejny czarci pazur. Były dwa. Patrz, jakie to jest fajne, jak zejdzie ta osłonka. Przerażające. I fu. Na pryzmę. A tu mam jeszcze ogórka. Fajny już na nasionka. Mógłby sobie chwilę poleżeć. Będzie. I patrzcie jeszcze. Samosiejka. Zna ktoś? Szpinak malabarski. Ma takie piękne fioletowe łodyżki. Są też zielone wersje. Szkoda, że nie zrobiłam wcześniej rozsady, to bym Wam pokazała. On ma śliczne kwiatuszki i potem nasionka, takie czarne, fajne, czarno-fioletowe kuleczki zawiązuje. No przepiękna roślina. Mi smakowo jakoś nic nie urwał, ale go zawsze uprawiam, bo jest po prostu piękny. Mam też samosiejki w tunelu. Nasionka gdzieś jeszcze mam z wcześniejszych lat. To jak będę potrzebowała sobie nasiona rozmnożyć, odświeżyć, to po prostu go wysieję na rozsłady na wiosnę. Ale jest piękny, przyznajcie. On się pięknie pnie i tak wije. Niestety bardzo go lubią ślimaki i jak ktoś ma ich dużo, no to niestety roślina nie będzie tak piękna. Gdzieś z dziurawymi liśćmi.
Jakieś buraczki, samosiejki. I już z grubsza zrobione. Nie trwało to długo, prawda? Zaraz Wam pokażę bliżej, jak to wygląda. Ta ziemia tam. Zobaczcie. Zdjęłam trochę tych roślin. Tutaj miałam taką pryzmę usypaną w zeszłym roku. I popatrzcie, ile to jest takiego super kompostu. Tu też deski poleciały różne. One się nie rozłożyły do końca, ale w końcu się rozłożą. Będę je po prostu przerzucać znowu. I popatrzcie. Co tu jest? O, widły poleciały. Taki kompościk. Nie przerzucałam, nic nie robiłam. Po prostu nawaliłam tutaj taką pryzmę. Ja sobie pracy nie lubię dokładać. Tutaj pod spodem na wiosnę rosły różne byliny, ale już były tak zakwaszczone, już mi się nie chciało z tym nic robić. Po prostu przywaliłam to bardzo grubą warstwą materii, takiej z kompostowników i różnych resztek odpadków. Dużo zrębek tutaj też poszło. Przyłożyłam to słomą, pokazywałam to na wiosnę. No i tyle. I teraz mam po pierwsze kompost, który mogę sobie wszędzie porozwozić. No i mam tu miejsce, gdzie będę znowu usypywała pryzmę i od nowa robiła kompost. Także patyczki już się, patrzcie, rozlatują. Za chwilę już nic z tego nie będzie, tylko fajna próchnica. No i tyle. Działam dalej. Jak to wszystko sobie tutaj poukładam, to jeszcze z tyłu mam takie trawy fajne, miskanty. Czekam, aż mi się nożyce elektryczne naładuje do nich bateria, bo już padła. I tylko wytnę to tak szybciutko. Można też zwykłymi ciachnąć ręcznie i sobie przyłożyć wszystko. Będzie ładnie. No i tyle. No i tak sobie tu z Wami rozmawiam. Wpadłam na pomysł, że tą pryzmę sobie przerzucę na jedną stronę, żebym miała kompost. A tutaj obok będę ustawiać samą tą materię, także podzielę sobie to na takie 2 sektory, żeby nie marnować i potem się nie męczyć. Będę miała też pod ręką kompost taki do zużycia. Także działam. Będę miała niezłą siłownię. O, patrzcie, tu trochę jest takich desek jeszcze, które się nie przerobiły, ale to nie szkodzi. One do wiosny już będą przerobione pewnie. A jak nie, to dalej je przerzucę. Tam mi rośnie figa. Ona ma bardzo dużo owoców w tej chwili. W ogóle super w tym miejscu zaczęła mi plonować, owocować, jak zaczęłam pryzmę robić. Także myślę, że jej nie zaszkodzi, jak jej tam podnóżki podsypię. Będzie miała też trochę cieplej na zimę. Bo to wiadomo, zawsze grzeje. Nawet jakby coś z zewnątrz obmarzło, to jednak w korzeniach będzie cieplej. Patrzcie, to jest pełno patyków. Ja tu wszystko wrzucałam, naprawdę. Takie badyle całe. O, nawet jeszcze irysy. Ale tego tu nie chcę. Już ich mam dość. Nie zjem, to na co mi? Ja jednak lubię rośliny jadalne, bo nie dość, że cieszą oczy, to jeszcze można mieć z nich pożytek. Patrzcie, ile tego tu jest. To jest taka warstwa naprawdę bardzo gruba kompostu.
Będę miała do donic, do tuneli, do rozsypywania na inne grządki. Rewelacja. A uwierzcie, tu nie ma u mnie takiego podłoża, żebym ja tu miała taką ziemię normalnie. To jest wszystko przez te pryzmy. Ja tu mam twardą glinę. O tej porze bym nie wbiła łopaty w ogóle. A patrzcie, jak to idzie. Hop. Tu chyba zimowity. A niech sobie siedzą. Nie wiem, czy będzie widać, ale tu jest mnóstwo mikoryzy, takie białe fragmenty. Pełno tu się grzybków różnych tworzy. Mniejszych, większych. To jest super dla roślin. Patrzcie, jak głęboko jest próchnica. A tu miałam beznadziejne podłoże, naprawdę. To już od lat było pod tymi bylinami, takie beznadziejne. O, jakieś kawałki plastiku. Myszy tutaj widać rządziły i coś sobie przyniosły. I słuchajcie, z takiego miejsca jak nawet zabierzecie kompost, tą większą, wierzchnią warstwę, to tam już i tak zostaje mnóstwo składników odżywczych w takiej ziemi. Bo to wszystko przesiąka, prawda? Także ta ziemia i tak zyska, nawet jakbyście zabrali kompost z wierzchu. Nie będę Was już zanudzać, ja sobie to przerzucę. I potem Wam pokażę efekt końcowy. Bo mi tchu brakuje. Przerzuciłam sobie już z tej pryzmy na bok zielone badyle. Dalej kompost układam w jednym miejscu. Patrzcie, ile już mam, a to dopiero połowa. Ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć, mam takie spostrzeżenia, że grządki, gdzie nałożymy kompost po prostu, a nie robimy tam pryzm, tylko układamy po prostu już gotowy kompost, one nigdy nie są tak żyzne i nie dają mi takiego super plonu, jak w miejscach, gdzie była robiona pryzma kompostowa. Nawet gdybym z niej usunęła kompost, to ta ziemia nasiąka tymi składnikami. To jest rewelacja. Jak macie takie miejsca, gdzie chcecie, żeby to wyglądało dobrze, bo ja tu nie muszę mieć pięknie. Tu mam takie odsłonięte miejsce, odgrodzone, nikt tego nie widzi, nie ogląda, poza Wami. I to nie jest problem. Natomiast jak macie takie miejsce, to sobie po prostu zróbcie tą pryzmę i przyłóżcie sobie słomą albo takimi miskantami ściętymi, czymś, żeby to przysłonić, żeby wyglądało ładnie. To wygląda dobrze. Trawę można skoszoną przyłożyć i wtedy nie widać, natomiast na pewno to jest lepszy sposób niż robienie kompostu gdzieś, wysilanie się, zbieranie tej materii w jednym miejscu, potem z powrotem przewożenie i rozkładanie tego wszystkiego. Fakt, że nie zrobimy wtedy może tak, nie, też można, na pryzmach też zrobimy kompost na gorąco, nie ma problemu, też robiłam. Wydaje mi się, że to jest lepszy pomysł niż te kompostowniki.
U mnie kompostowników jest dużo, ale to jest jedno z miejsc, gdzie robię kompost. Nie tylko i wyłącznie. Te pryzmy to są najlepsze metody, plus dodatkowo jeszcze kompost w kompostownikach. To też rozkładam, też dorzucam do tych pryzm. Jak już nie mam miejsca na grządkach, bo wszystko jest obsadzone, to wtedy pryzmy nie zrobię, prawda? I wtedy używam kompostowników. Tam rzucam materię, a po sezonie z kompostowników wszystko ląduje na pryzmach i znowu kompostowniki są wolne. I jeszcze jest jedna rzecz. Ja kompostowniki przestawiam cały czas i korzystam każdego roku z miejsca, gdzie stał kompostownik, bo tam rośnie najlepiej wszystko. Biorę się dalej do roboty. Patrzcie, jaka już góra usypana. Będzie z czego podkradać. A już zebrałam tutaj świetny plon w tym roku. Także się przysłużyło od razu. Tu jakieś rośliny jeszcze nie dają za wygraną spod tej pryzmy. Ale za jakiś czas po prostu zaginą tutaj, jak je będę tak cały czas przykładać tą materią. O, jakieś korzonki jeszcze. Figa będzie zachwycona. Jak jej tam tego tyle nałożę na zimę. O. No, czuję, brzuch pracuje, łapy pracują. Po 40, albo i nawet u mnie to już po 45, warto jednak tak siłowo trochę potrenować, bo ta masa mięśniowa zanika. Nie ma nic lepszego. Niż przerzucanie kompostu. Jeszcze sobie machnę ze 100 razy, a potem przerzucę tą zieleninę tutaj. I niech się tworzy nowa pryzma. Troszkę tu ogarnęłam. Stoję sobie na miejscu, gdzie była pryzma ułożona. Mięciutko jak na materacu. Ale wszystko zebrałam tam na dużą kupę. Będę mogła z tego korzystać. A tutaj układam teraz jakieś deski, które zostały. I całe to zielsko. I będę sobie układać pryzmę na nowo przez całą zimę. O, tu coś jest. Też różne odpadki takie, które miały iść normalnie do kompostownika.
Wszelkie owoce, które zaczęły się psuć i tak dalej, wszystko tu wrzucam. Jakieś fusy z kawy, skorupki z jajek. Wiecie, nie płaczcie, nie lamentujcie nad owocami, które wyrzucacie. To wszystko wróci do Was w przyszłym roku, w kolejnym plonie. Rośliny tego wszystkiego potrzebują. Tam jest potas i tak dalej. To, co jest potrzebne nowym owocom na przyszły sezon. Trochę tego nazbierałam. Potem sobie umyję to wiadereczko. I będę od nowa zbierać. Przysypiemy. Potem jeszcze będę odpalać rębak. Pokażę Wam, ile mi sąsiedzi przywieźli ściętych malin. To też będzie sporo do przerzucenia przez rębak. O. I już jest troszkę porządku. I hop. Trochę to z wierzchu można przykryć i gotowe. Wiecie co? Te pryzmy uwielbiają różne zwierzęta, to prawda, ale ślimaki, jeżeli tu są, to siedzą tutaj jaszczurki. Uwielbiają tutaj zimować, rozmnażać się i tak dalej, więc one wszystkie jaja wyjedzą. Nigdy nie mam w pryzmach kompostowych ślimaków, bo wszystko jest zjedzone przez jaszczurki. Ale to też trwało trochę, bo zanim się wprowadziły i tak dalej, rozmnożyły tutaj, to chwilę dojrzewało. Myszy też tu będą siedzieć, ale myszy i tak mam w ogródku i one są wszędzie wokół. Mieszkamy na wsi. To jest normalne. Ale one też to wszystko przerabiają, więc coś za coś. Słuchałam 2 pryzmy. Jedna z kompostu tutaj. Tutaj mam taką z materii i z takich odpadków z kompostownika. Ale to teraz przykryję. Wkraczam do akcji. Zobaczymy, jak nie pójdzie. Z tyłu są miskanty, żebym się nie musiała za bardzo produkować, chodzić, szukać gdzieś materiału do ściółkowania. Od razu jest pod ręką. O, od razu rozdrobnione.
Hop. O, prawie nie widać. Zaraz zresztą jeszcze dotknę. Fajny materiał do ściółkowania. Można sobie tym grządki przekryć fajnie na zimę. Wiadomo, że to tak byle jak zrobiłam, ale to nie ma być ładnie. U mnie nie musi. Zawsze troszkę szybciej niż tymi ręcznymi nożycami. Także trzeba sobie ułatwiać. Sąsiadka kupiła ostatnio, a właściwie dostała na urodziny od męża, sekator taki elektryczny. To w jeden dzień opierniczyła, nie wiem, kilkadziesiąt metrów malin. I mi tutaj nawiozła taką stertę, że hej. Także panowie albo panie, mężowie, żony ogrodników, wiecie co kupować na prezenty swoim połówkom. Takie narzędzia, żeby im troszeczkę ułatwić życie. W ciągu dalszy, jak się dorwałam, to no trudno. Od 5 lat to mam. Dopiero teraz zaczęłam się bawić.